Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Dzisiaj mamy więcej czasu na zwiedzanie, bo obydwie atrakcje, jakie chcieliśmy zobaczyć, mieszczą się niedaleko naszego pola namiotowego. Dosłownie 10 minut jazdy w pięknym, turystycznym mieście Falmo, które jest słynne jako trzecie największe na świecie miasto z naturalną przystanią. Dodajmy do tego kilka pięknych piaszczystych plaż, unikalne muzeum, sporą ilość sklepów czy nietuzinkowych pubów i mamy receptę na bardzo udane miejsce na urlop, do którego ciągnie co roku rzesza turystów, którzy nie tylko przyjeżdżają, ale również przypływają i cumują swoje łodzie i jachty. Znane jest również z zamku Pendennis, do którego udajemy się. Pamiętajmy o ochronie i idziemy. Zamek, a raczej fort, stanowił część programu King's Device w celu ochrony przed Francją i Rzymianom. Został zbudowany przez Henryka VIII w latach 1540-1542. Z czasem fort modernizowano i unowocześniano w obawie przed możliwością francuskiej inwazji. W czasie wojen zamek mieścił 48 dział, a w trakcie I wojny światowej został dodatkowo uzbrojony. Ale obyło się bez jakichkolwiek działań i ponownie został uzbrojony podczas II wojny światowej, lecz tym razem walczył przeciwko niemieckim samolotom Luftwaffe. Na początku XX wieku zostały wybudowane koszary, dodano 6-calowe działa i artylerię o większym zasięgu. Wykopano okopy, dodano nowe budynki i wzmocniono mury wokół fortecy. Zamek znajduje się pod opieką English Heritage. Ci, którzy zwiedzają więcej niż 4 atrakcje w Anglii w roku, zachęcam do wykupienia członkostwa, dzięki czemu sporo zaoszczędzimy w ciągu roku. Bez członkostwa koszt za bilet wynosi 13 funtów i 10 pensów od osoby dorosłej. Dzieci, studenci i osoby po 65 roku życia mają zniżki. Na terenie, oprócz twierdzy Tudorów, mamy do zwiedzenia jeszcze punkt obserwacyjny z czasów II wojny światowej, tunelami do okopów Half Moon Battery, czy koszary, w których możemy zobaczyć, jak żyli żołnierze. Pod koszarami jest restauracja, a nieopodal sklepik z pamiątkami. Luftwaffe! Powiem szczerze, nigdy nie interesowałem się historią wojenną, ale działa, które pozostały na fortyfikacji, robią piorunujące wrażenie oraz pewien niepokój, kiedy wyobraźnia podpowiada, jakie szkody może takie działo wyrządzić. My spędziliśmy tam 2,5 godziny i uważam, że jest to wystarczający czas, by zwiedzić wszystkie atrakcje, odpocząć i porobić kilka zdjęć. Na pewno polecam, by zobaczyć fort, bo nie każdy był modernizowany tak aktywnie jak ten Falmów, ale oprócz fortu w tym miasteczku jest muzeum, które jestem pewien, że zaciekawi wszystkich o wiele bardziej. National Maritime Museum Cornwall. Jest to wielokrotnie nagradzane Narodowe Muzeum Morskie, które mieści się w budynku portowym w centrum miasta. Sam jego wygląd z zewnątrz już przyciąga, a w środku mamy sporo historii morskiej żeglugi i nie tylko. Wchodząc okazują nam się różnorakie łódki, te bardzo szybkie, jak i również te, które w dawnych czasach były wykorzystywane na przeprawę dla zwierząt i ludzi z jednego brzegu na drugi, jak na przykład iracka gufa. No nie ściemniam, taka wielkości była. O,
Ta? To miałeś na myśli? Nie, ale płynie tu jakaś. Patrz, to o, płynie. Kajaki, w których podróżnicy przepłynęli pół świata, aż po te, które występowały na olimpiadach. Najbardziej obleganą jest tratwa, dzięki której rodzina 4 dorosłych wraz z 2 dzieci przetrwała na morzu przez 38 dni w 1972 roku. Tym bardziej ich wyczyn jest niesamowity, bo po 10 dniach skończyła im się woda pitna. Zacytuję fragment z artykułu. Niektóre dni słońce było naszym największym wrogiem, winny deszcz. Spędziliśmy czas leżąc w upale, ssąc kawałki gumy, próbując wytworzyć ślinę tylko po to, by złagodzić pragnienie. W muzeum wszyscy znajdą coś dla siebie, od poszukiwaczy historii, po biologów czy podróżników. Dzieci na pewno zainteresują się pokazem pełnych cudów, gdzie można poznać mity i legendy, które kryją morze i oceany, a dodatkowo zobaczyć stworzenia, dzięki którym teraz zastanawiam się 2 razy, czy na pewno jest mi na tyle gorąco, by się zanurzyć w morzu. Za całość zapłaciliśmy 14,95 od osoby, dzieci oczywiście mają zniżki i polecamy poświęcić przynajmniej 3 godziny, by nic Wam nie umknęło. W środku również mieści się restauracja oraz sklep, gdzie można kupić sporo suwenirów. Ważne, przy muzeum są 2 parkingi, tam gdzie stanęliśmy to Grove Place Car Park i tam jest maksymalnie 3 godziny. Drugi jest większy zaraz obok, Maritime Car Park, płatny przy wyjeździe. Obydwa 2 funty za godzinę, ale jeżeli wyjedziecie po 17 z tego drugiego, to jest doliczane dodatkowo 5 funtów. 200 metrów dalej jest parking Tadel Car Park, to jest około 5 minut na piechotę i oferuje on długie postoje, więc jeżeli zamierzacie coś zjeść w okolicy po wyjściu z muzeum, to na pewno Wam przyda się ta informacja. W opisie pod filmem zostawiam namiary. Po wyjściu z muzeum wokół deptaka jest sporo restauracji i barów, jak na przykład Bearded Brewery Falmouth, lokalna browarnia, którego właściciel jest motocyklowym podróżnikiem oraz ma świetny gust co do cydrów i nie tylko. Każdy znajdzie coś na swoje podniebienie. Zaraz przy parkingu jest również Tesco Express, w którym zaopatrzyliśmy się w drobne przekąski i inne lokalne piwa kraftowane. I udaliśmy się na nasze pole namiotowe, by później udać się jeszcze raz na chwilę na plażę Minpot. Kolejnym przystankiem są 300-letnie ogrody botaniczne, których powierzchnia wynosi 80 hektarów i jako jedyna w Europie szczyci się hodowlą ananasów. Także nie zapomnijcie subskrybować. Do zobaczenia. Cześć.